Polacy wyprodukują baterie do magazynu w Żarnowcu. Europa szykuje sankcje i restrykcje na surowce rosyjskie. Rosjanie testują reakcję Polaków incydentem z platformą PetroBaltic. Jest 22 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rosja testuje Polskę prowokacją z platformą naftową PetroBaltic. Myśliwce rosyjskie dokonały prowokacji nad platformą naftową na polskim Bałtyku. Polska pracuje nad przepisami, a wschodnia straż NATO daje uzbrojenie. Inspiracją może być postawa Turcji, która w takiej sytuacji zestrzeliła jednostkę stanowiącą zagrożenie. Morski Oddział Straży Granicznej poinformował 19 września o tym, że 2 myśliwce rosyjskie wykonały niski przelot w obrębie platformy wydobywczej PetroBaltic. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej, również poza wodami terytorialnymi RP, podaje. Orlen, będący właścicielem platformy, informuje o pełnej współpracy ze służbami. Systemy monitorowania zagrożeń i procedury bezpieczeństwa platformy zadziałały prawidłowo. Natychmiast po zidentyfikowaniu naruszenia informacje o nich trafiły do Straży Granicznej, odpowiednich służb oraz sił zbrojnych RP. Ta instalacja służy wydobyciu ropy z koncesji Orlenu na Morzu Bałtyckim. Chociaż lista obiektów tego typu jest tajna, to można uznać, że jest elementem infrastruktury krytycznej zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne. Platforma PetroBaltic znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, ale poza wodami terytorialnymi. Ataki poza nimi nie dają prawa do samoobrony zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Należy przypomnieć, że sabotaż gazociągu Baltic Connector między Finlandią a Estonią z 2023 roku także nastąpił poza takimi wodami. Nowe przepisy dadzą prawo polskim siłom zbrojnym do ochrony infrastruktury krytycznej poza takimi wodami. Oznacza to, że Rosjanie testują reakcję państw NATO, wykorzystując dotąd szarą strefę poza wodami terytorialnymi krajów członkowskich. Szykowane są przepisy, które odpowiadają na to wyzwanie. Polskie siły zbrojne będą miały prawo strzelać do zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, także tej z sektora energetycznego. Temu służy nowelizacja przepisów na rzecz usprawnienia działań sił zbrojnych pod numerem UD-245. Celem projektowanej ustawy jest wzmocnienie bezpieczeństwa personelu sił zbrojnych RP, w szczególności marynarki wojennej i sił powietrznych realizujących zadania wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, w tym w ramach wysuniętej obecności sił zbrojnych poza granicami państwa w celu odstraszania i reagowania na sytuacje kryzysowe. Czytamy w uzasadnieniu nowelizacji cytowanej przez podcast Energy Drink. Ustawa wymienia instalacje do obrony poza wodami terytorialnymi, jak platforma PetroBaltic. Na liście obiektów chronionych przed atakiem są m.in. wykorzystywane w wyłącznej strefie ekonomicznej sztuczne wyspy, wszelkiego rodzaju konstrukcje i urządzenia przeznaczone do rozpoznawania lub eksploatacji zasobów, jak również inne przedsięwzięcia w zakresie gospodarczego badania i eksploatacji wyłącznej strefy ekonomicznej, w szczególności w celach energetycznych. To dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ma decydować o sposobie niszczenia zagrożeń. Siły zbrojne będą też mogły być wykorzystane poza granicami kraju w celu wzmocnienia bezpieczeństwa RP, będą mogły też przebywać tam dłużej w celu monitorowania bezpieczeństwa. Projekt stanął na stałym komitecie Rady Ministrów 11 września, czyli tydzień przed incydentem z platformą PetroBaltic. Planowany termin przyjęcia tych przepisów to 3 kwartał 2025 roku, a incydent na Bałtyku pokazuje, jak pilna jest to sprawa. Tymczasem sojusznicy NATO dyskutują o tym, jak reagować na zagrożenie stwarzane przez rosyjskie myśliwce, drony i inne elementy sił zbrojnych. W ostatnim czasie dochodzi do kolejnych incydentów. Najpoważniejszy to atak dronów Rosji na terytorium Polski z 10 września. Polska wezwała po nim NATO do konsultacji na mocy artykułu 4, a Sojusz uruchomił misję Wschodnia Straż w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Do kolejnego incydentu doszło w Estonii, gdzie para myśliwców rosyjskich naruszyła jej przestrzeń powietrzną na 8 minut i została odprowadzona przez siły NATO. Estonia wezwała do konsultacji na mocy artykułu 4, a Rada Atlantycka ma się spotkać w tej sprawie. Prezydent Czech Petr Paweł zasugerował, że należy strzelać do takich jednostek. Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė przypomniała w tym kontekście precedens turecki. Energy Drink informował, że w 2015 roku Turcy zestrzelili rosyjski myśliwiec po naruszeniu ich przestrzeni powietrznej. Turcja należy do NATO i zestrzeliła rosyjską jednostkę po tym, jak nie zareagowała na 3-krotne ostrzeżenie o przekroczeniu przestrzeni powietrznej. Wykorzystała do tego celu samolot F-16. Warto przypomnieć, że misja Straży Wschodniej polega m.in. na rozmieszczeniu dodatkowego uzbrojenia tego typu, a także obrony przeciwlotniczej w Polsce oraz innych krajach wschodniej flanki NATO.
Podsumowując, kolejne incydenty z udziałem Rosjan zaczynają zagrażać polskiej infrastrukturze krytycznej na Bałtyku poza granicami wód terytorialnych. Przygotowywane są przepisy oraz uzbrojenie pozwalające reagować. Jednak to od wojskowych będzie zależało, czy zdecydują się na zestrzelenie zagrożenia z Turcji. Precedens turecki pokazuje, że taki ruch może być skuteczny. Po zdarzeniu z 2015 roku Rosjanie przestali naruszać przestrzeń turecką, a nawet zaproponowali Turcji budowę gazociągu Turkish Stream, który działa do dziś. Czas na wieści z Polski. Polskie baterie w Żarnowcu. Projekt w Żarnowcu będzie pierwszym, dla którego baterie zostaną wyprodukowane przez LG właśnie w naszym kraju. To czyni tę inwestycję nie tylko przełomową dla sektora energetycznego, ale również symboliczną dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce, przekonywał prezes PGE Dariusz Marzec podczas inauguracji budowy magazynu energii w Żarnowcu. Będzie to jeden z największych obiektów tego typu w Europie i ma być gotowy w 2028 roku. Wyzwanie operatora. System musi być konkurencyjny cenowo, a energia z niego musi być tańsza niż produkowana lokalnie. Musimy dawać odbiorcom wartość dodaną. Jeśli nie będzie tak, ryzykujemy kosztami osieroconymi, powiedział prezes PSE Grzegorz Onichimowski podczas Kongresu Energetyki Rozproszonej. Teraz wieści z Europy. Fundacja Ochrony Nord Stream 2. Były minister finansów Mecklenburgii Reinhard Mayer miał przyznać przed komisją parlamentarną, że celem fundacji stworzonej przez spółkę Nord Stream 2 AG, odpowiedzialnej za gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, było dokończenie budowy pomimo sankcji USA, a nie ochrona środowiska. Pierwszy szkic statutu miał powstać w kancelarii prawnej, a nie w samorządzie niemieckim, zadając kłam tezom ówczesnych władz. Sankcje i restrykcje. Unia Europejska przedstawiła w 19. pakiecie sankcji propozycję embargo na LNG z Rosji rok wcześniej, czyli od początku 2027 roku. Planuje jednak także restrykcje handlowe na dostawy ropy z Rosji przez ropociąg Przyjaźń do Słowacji i Węgier. Takie restrykcje wymagałyby zgody większości kwalifikowanej i mogą ominąć weto tych krajów. Hakerzy na lotniskach. Cyberatak z 21 września zakłócił pracę systemu odpraw na wielu lotniskach w Europie, w tym w Brukseli. Trwa poszukiwanie źródła ataku. Ankieta grupy przemysłowej Bitkom wskazuje, że cyberataki tego typu stosowane coraz częściej przez służby Chin i Rosji, obejmujące także energetykę, kosztowały samą gospodarkę Niemiec 300 miliardów euro w 2024 roku. Jeszcze wieści ze świata. Podwójny dronopad. 20 września drony ukraińskie uderzyły jednego dnia w dwie rafinerie, Nowokujbyszewsk oraz Saratow. Uderzenie w tę drugą instalację było kolejnym z rzędu w ostatnich dniach. Ograniczenie przerobu ropy na paliwa gotowe w Rosji przekracza już 20%, utrudniając logistykę wojenną i dostawę na stacje paliw. Depresja paliwowa. W pierwszej połowie września morskie dostawy produktów naftowych z Rosji spadły o 18% rok do roku do 3,3 miliona ton. Największy spadek nastąpił między 11 a 15 września, kiedy naftoport w Primorsku zatrzymał pracę po ataku dronów Ukrainy. Przerób ropy w rafineriach rosyjskich w tym czasie spadł do 4,75 milionów baryłek. Jest poniżej 5 milionów po raz pierwszy od kwietnia 2022 roku. Atom w miejsce węgla. Chiny planują wyłączyć 100 gigawatów energetyki węglowej do 2030 roku. Firma CEEC planuje zastępować je reaktorami jądrowymi, by ograniczyć konieczność budowy nowej infrastruktury oraz wykorzystanie terenu przez jego niedobory na wybrzeżach chińskich. Analogiczne plany mają Tauron, Enea i PGE w Polsce. Uznanie Palestyny. Australia, Kanada, Portugalia i Wielka Brytania uznały 21 września państwowość Palestyny w czasie, gdy trwa operacja lądowa Izraela w strefie Gazy. Wzywają do zawieszenia broni i odmawiają uznania Hamasu. Kolejne deklaracje tego typu są spodziewane 22 września. Izrael grozi aneksją części wschodniego brzegu. Ropa Brent utrzymuje się w okolicach $67 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.